Podróż dzisiejsza napędzana jest ciekawością świata, a finansowo walutami, które wymieniłem dzięki karcie Zen. Zen jest partnerem dzisiejszego odcinka, dzisiejszej podróży. Dzięki Zenowi możecie odbywać podróże bliskie, jak i całkiem dalekie. Skoro stanęliśmy u wrót Sahary, no to teraz Sahara jako taka. W dodatku w takiej postaci, jaką sobie najczęściej wyobrażamy, czyli piaszczystej. Tutaj już zaczynają się wydmy. Pustynie różnie wyglądają i ta Sahara ogromna też ma różne oblicza, ale to jest właśnie to, co w kalce naszych wyobrażeń tkwi, czyli wydmy i bezkres. No to chyba się żegnamy. Idziemy gdzieś tam. Niezwykle groźne i szybkie oddziały Beduinów, Berberów czy też Arabów, które poruszały się na wielbłądach, nazywano kawalerią, no ale przecież tak naprawdę to się wielbłąderia powinno nazywać. My teraz sobie drepcemy, to znaczy wielbłądy drepcą, my na ich grzbietach, ale taki wielbłąd może zasuwać naprawdę bardzo szybko. Szczęśliwie jest Pan, który je trzyma, no i wracamy z powrotem. Palmy, woda, życie. Dosiadanie wielbłąda jest nieco dla pupy bolesne, ale rozumiem, że niespecjalnie Was to interesuje, więc już przechodzę do rzeczy. Otóż ten kawałek Sahary, który widzieliście na początku, był koło miasta Dus, zwanego Sahary wrotami. A my teraz zmierzamy do Tuzer. No i po drodze inne oblicze pustyni. No bo niby to samo, no bo niby piasek i niby wydmy, ale wydmy wyglądające zupełnie inaczej. Mianowicie wydmy, które niejako skamieniały, a w dodatku zostały poddane procesowi erozji, co sprawia, że ten piasek się zestalił. No coś, co zobaczymy niebawem, coś, na widok czego duch kopalni, czyli solnik, oszalałby ze szczęścia. Shat al-Djerid albo też Wielki Szot, czyli największy słony akwen na Saharze, słone jezioro. Powiecie, no jaki to akwen, jakie to jezioro, skoro ty, chłopie, po tym chodzisz, a przecież nie posiadłeś umiejętności chodzenia po wodzie. No rzeczywiście nie, gdyż to jezioro przez większą część roku jest niemal całkowicie wyschnięte. Roczna suma opadów nie przekracza tutaj 100 ml. Zatem woda, jeśli jest i tu, a jest, to tylko przez chwilę, a potem co zostaje? No zostaje sól. Sól, która jest wszędzie, nie tylko tutaj na ziemi, ale również w powietrzu. No i tam na tych wydmach skamieniałych, niedaleko stąd, oczywiście też. Tę sól się wykorzystuje, ale
trochę informacji kolejnych. To jezioro jest i po drugiej stronie tej grobli, bo ta droga jest w zasadzie groblą. Zdarza się, że woda jest po jednej i po drugiej jej stronie. No i jesteśmy dość blisko Algierii. Stąd mniej więcej 100 kilkadziesiąt kilometrów. Jedziemy stamtąd, jedziemy tam. Tuzer jest tam. No i co więcej wam powiedzieć? Fatamorgany, miraże, one się właśnie tutaj zdarzają. Nie wiem, czy kamera to uchwyci, ale na samym końcu horyzontu, przed górami, widzimy wyraźnie jakby lustro wody. Wzrokowy efekt podpowiada nam, że tam jest woda. Tam jej nie ma, tam jest to samo. To z odległości wyglądało dokładnie jak to tam. Więc jeśli chcecie miraże, no to nie musicie się odurzać. Wystarczy przyjechać tutaj i rozejrzeć się wkoło. Ludzi mieszkających w gorących krajach nazywamy południowcami, ale jest to perspektywa w zasadzie czysto europejska, bo z punktu widzenia Afrykanów mieszkańcy Magrebu są tak samo północni, jak dla Europejczyków są Szwedzi czy też Norwegowie. No więc pozostańmy przy określeniu mieszkańcy gorących krajów. Otóż mieszkańców gorących krajów, mieszkający nie w krajach gorących, zwykli z kolei uważać za ludzi niespiesznych, a nawet leniwych. Jest to jednak bardzo krzywdzące. Krzywdzące z powodu klimatu, bo żeby to doprawdy zrozumieć, to trzeba tu być. Tam dzisiaj na Słonym Jeziorze było 50 stopni w słońcu i przejście kilkunastu kroków było niezwykłym wysiłkiem, uruchomienie własnego mózgu również, a wyobraźcie sobie, że ludzie muszą coś za dnia robić na zewnątrz, nie w klimatyzacji. Więc oni nie są leniwi. Tu jest po prostu bardzo niesprzyjający klimat do aktywności w dzień na zewnątrz. Myślałem, że jeszcze dzisiaj coś zrobimy, no bo kiedy przyjechaliśmy do hotelu w Tuzer, zimny prysznic nas uleczy. No i odkręciłem zimny kran i stanąłem pod gorącym prysznicem. Brałem go przez 10 minut, zanim woda chłodniejsza poczęła lecieć. No pewnie kawałek rury gdzieś był na zewnątrz i woda tak straszliwie się nagrzała, że była po prostu gorąca. No więc co? No więc dzisiaj już nic, tylko pastis, może basen. Pastis to też jest niezwykle ciekawa historia, no bo jest to coś, co zaczęto masowo produkować we Francji, kiedy zabroniono robić absynt. Absynt, który zawierał tojad i doprowadzał ludzi nadużywających absyntu do szału. Van Gogha na przykład. No ale przecież sama koncepcja tego jest z tych stron, no bo mamy raki tureckie, mamy arak palestyński, mamy greckie ouzo. To wszystko jest z tych stron. Zresztą z tych stron jest w ogóle alkohol, bo to słowo arabskie. Alembik to również arabskie słowo. Większość słów, które na A się zaczynają, algebra, arytmetyka, alkohol, alembik, to słowa arabskie. No może ala nie jest arabskim słowem. Pastisik, niespiesznie, jutro wracamy. Jak dobrze wstać, skoro świt, głosi piosenka i rzeczywiście tutaj jest temperaturowo dobrze. No w tej chwili skromne 25. To się zmieni, ale wstaliśmy, no nie dlatego wcześniej, by uniknąć upału, lecz dlatego, że mamy cały dzień szczelnie wypełniony. Zaczynamy od suku. Zobaczcie, jakie piękne bagietki. To jest naprawdę artykuł pierwszej potrzeby, zawsze chrupiące. Gdyby poziom piekarnictwa bagietkowego u nas był podobny, byłbym zachwycony. Jest tu mnóstwo papryki. Zobaczcie na tamte stragany. Przeróżne rodzaje, ale takie papryki spotkamy w całej Tunezji. Natomiast tutaj coś charakterystycznego dla tego miejsca. To rośnie tylko tutaj. To jest, drodzy Państwo, cudowna rzecz. Na każdym miejscowym stole
kładziona, najczęściej nie w postaci świeżej, w postaci marynowanej, solonej. Doskonałe, ostre jak jasny gwint, wiem, bo wczoraj na kolację sobie kozacko całą do ust wsadziłem, no i dzisiaj rano troszeczkę cierpiałem. To jest dopiero przedsmak tego, co nas czeka, no bo jak zwykle na suku. Teatrum po prostu, teatrum, a to w dodatku są peryferie, obrzeża targu. Zagłębiamy się do środka. To zadziwiające, jak zwyczaje jedzeniowe mieszkańców implikują rodzaj zaopatrzenia. No, jesteśmy przecież na środku pustyni, a targ rybny taki, że moglibyśmy o podobnym jedynie pomarzyć. No dobra, te ryby tutaj przyjeżdżają samochodem chłodnią, do nas przylatują, no ale i tak muszą pewien dystans pokonać. To jest, jak mniemam, raja. Tutaj ryby z gatunku tuńczykowatych, bardzo dobre zresztą. To są kochane przez Francuzów i przez Tunezyjczyków barweny, zwane po francusku rougettes, czyli zwane różetami. No a to są wspaniałe makrele. Coś takiego, grill, tylko sól i oliwa i dostajemy doskonałą rzecz. No i co jeszcze? No krewety, kalmary, ośmiornice. Taka ryba po chorwacku to się nazywa golub. Przepraszam, zapomniałem polskiej nazwy. No i to wcale nie jest koniec tego rybnego targu, no bo ten sektor jest naprawdę dość spory. Dość dużo much, no ale i tak rybę się płucze przed jedzeniem. One leżą na lodzie i przysięgam, wcale tutaj, jak to się u nas mówi, nie wali rybą. Zapach kiedyś w sklepach rybnych, pamiętam w latach 70. był znacznie gorszy. By nie być gołosłownym, rzeczone papryczki sprzedawane również już w postaci marynowanej. Pamiętajcie, jeszcze raz ostrzegam, nie rzucajcie się na nie łapczywie, gdyż następnego dnia problemy z tłumikiem murowane. Na zewnątrz stoiska głównie jarzynowe. No i jaka konstatacja? Mianowicie taka, że o ile ryby zostały przywiezione, tak to wszystko rośnie tutaj. No i rośnie wspaniale. I z tego wynika, że ta ziemia niezwykle jałowa, no z pozoru nie nadająca się do niczego, kiedy tylko dać jej trochę wody, wspaniale się człowiekowi odwdzięcza. Oazy wyobrażamy sobie najczęściej jako bijące na pustyni źródełko, wokół którego wyrosła kępka palm i mieszka tam jeden pan posiadający wiele żon. No więc kwestia wielożeństwa jest od dawna w Tunezji nieaktualna, gdyż zniósł je jeszcze w latach 50. ojciec założyciel Tunezji niepodległej, pan Bourguiba. No i najczęściej, jak już mamy oazę, czyli mamy wodę na pustyni, to się to wszystko na maksa wykorzystuje. Tak jak tutaj. Jesteśmy w oazie, ponieważ Tuzère jest oazą i jest to duże, ruchliwe, żyjące miasto. Obrazki, które nam się z oazą kojarzą, znajdziemy wszędzie dookoła miasta, do strefy, która nadaje się do nawodnienia. Tam na obrzeżach będziemy mieli to, co jest prawdziwym tego miejsca bogactwem. Tuzère wizualnie różni się od innych tunezyjskich miast, a to za sprawą charakterystycznej, tylko tutaj występującej cegły. Brama, którą zaraz zobaczymy, jest niemal na każdej pocztówce stąd, ale napis na niej nie jest wcale bardzo stary. Umieszczono go po zwycięstwie tunezyjskiej rewolucji, a było to motto nie tylko tejże rewolucji, ale całej arabskiej wiosny. Ten napis głosi: jeśli lud czegoś
pragnie, to los musi się wypełnić. Tak wyglądają obrzeża Tuzerno i jest to widok, który znacznie bardziej nam się z oazą kojarzy niż miejskie ulice i samochodowy ruch. Morze palm, niemal po horyzont i tylko jedna palm odmiana, mianowicie palmy daktylowe. A wśród nich no, prawdziwy rarytas, mianowicie palmy rodzące daktyle o nazwie Deglet Nur, czyli palce światła. Uważane powszechnie za jedne z najlepszych daktyli na świecie. Oczywiście, że każdy swoje daktyle chwali. Irańczycy powiedzą wam, że najlepsze są z Iranu, perskie, no ale wszyscy, którzy się na daktylach znają, wiedzą, że Deglet Nury to jest po prostu daktylowe cacuszko, a to jest daktylowa plantacja. Każda oaza składa się z 3 pięter roślinności. To najwyższe to palmy daktylowe, potem drzewa. Drzewa mniejsze niż palmy daktylowe, bo palma daktylowa to też drzewo. Drzewa mniejsze i to przeważnie takie, które dają jadalne owoce, no bo ludzie kiedyś w oazach musieli być po prostu autarkiczni i samowystarczalni. No więc co tu mamy na przykład? Mamy figi, zdarzają się też cytrusy, bananowce, figi, które już mają dość spore zawiązki owoców. No w Dalmacji to jeszcze byłoby takie niewidzialne maleństwo, ale też klimat nieco inny. W końcu piętro najniższe, również jadalne, a jakże, no to wszystko to, co chcemy mieć pod postacią pomidorów, kapusty, dyni, natki pietruszki, jak w tym wypadku. No i to zawsze właśnie takimi 3 piętrami idzie. Oazę trzeba karczować, bowiem woda sprawia, że rośnie tu wszystko, co może rosnąć, a ponieważ tej wody jest niewiele, więc człowiek chce, by rosło tylko to, z czego ma pożytek. Jaki jest najstarszy sposób karczowania? No, wypalanie. Oczywiście protestujemy u nas przeciwko wypalaniu traw, ale jak się podpali łąkę, to jara się wszystko. A tutaj to jest robione niezwykle precyzyjnie i kontrolowanie, no bo sucho, więc to mogłoby się wszystko niezwykle łatwo spalić, a jeszcze o pożarze w plantacji daktylowej nie słyszałem. Z drugiej strony, jak myślę sobie, że mogliby to przecież pryskać Roundupem, by pozbyć się chwastów, to może lepszy jest taki sposób. No trudno mi to ocenić. W każdym razie zobaczcie, no to suchutka ziemia, jak się ją poleje, to tutaj dookoła mnóstwo chwastów wyrośnie, no a pan to wszystko usuwa ręcznie, ma piłę, ma grabie, ma takie miejsce, w którym to kontrolowanie pali. No i tak to działa od dawna. Kiedy byłem tutaj wcześniej, przygotowywałem, pamiętam to świetnie, daktyle lukrowane lukrem aromatyzowanym wodą różaną. No więc tym razem zrobię z daktyli danie wytrawne, choć ono będzie miało słodkie, ale i pikantne elementy. Tutaj rozgrzewam już oliwę, ten dźwięk wydaje owa fenomenalna butla gazowa. Jest też jeden dźwięk, tam mianowicie ciecze woda. Ciecze woda, oaza, więc nie zakręcają specjalnie dla nas tego kurka, żeby można było ręce przemyć. Oliwa jest bardzo gorąca, więc teraz po pierwsze muszę na tę oliwę wrzucić jagnięcinę, gdyż się nią niezwykle interesują muchy, a tych jest tutaj naprawdę sporo. Jagnięcina kupiona dzisiaj rano na targu, wyjęta z lodówki, oliwa rozgrzana, więc najpierw szybkie smażenie. Duże kawałki, miejscowy styl, czyli taka jagnięca rąbanka. Teraz jedynie trochę soli i smażymy to ze wszystkich stron na najmocniejszym ogniu. Przewróciłem mięso na drugą stronę i teraz do środka musi trafić, no co? Cebula i czosnek. Cebulę mam już posiekaną w tak zwane półplasterki.
Czosnek jeszcze nie. 2-3 ząbki. Jezu, ile tu much. No ale co im się dziwić? No przecież nie latają nad piaskiem, tam gdzie nic nie ma. Latają tam, gdzie i one coś, biedaczki, mogą skubnąć. Powiedzmy, 2 ząbki czosnku trafią do środka. Cały czosnek do środka i teraz trzeba to równomiernie rozłożyć, gdyż mamy tutaj cebulowy kopczyk, a chodzi o to, żeby cebula się zblanszowała. Kiedy zaczniemy czuć intensywny zapach czosnku, będziemy działać dalej, ale to zajmie jakieś 2 minuty. Na razie, o, zobaczcie, jak się pięknie przyrumieniło. O to chodzi. Najpierw smażenie, potem będzie duszenie. Teraz przyprawy. Jeszcze kiedy to się smaży, by i one tego procesu smażenia zaznały. Wtedy wydobędą lepiej swój aromat. To jest imbir. Imbir w proszku. Bardzo często tutaj używany. To jest papryka. Lekko pikantna. Miejscowa. Niespecjalnie drobno mielona. Bardzo intensywna w kolorze i bardzo dobra w smaku. Pikantna, więc nie za dużo. No i to jest coś, co nadaje specyficznego kolorytu wielu tutejszym potrawom, mianowicie kurkuma. I jeszcze coś, co nie zostało sproszkowane, choć może być sproszkowane, mianowicie cynamon. Możecie użyć cynamonu w proszku, ale możecie też, tak jak ja, dodać tutaj kawałek cynamonowej kory. Odrobina soli. I teraz to wszystko trzeba wymieszać. Po co? Po to, żeby właśnie te przyprawy zaczęły pachnieć, by one złapały kontakt z gorącem. O, by się ładnie i równomiernie rozeszły. Rozejdą się i tak, bowiem teraz w środku znajdzie się płyn. No, nie jest to białe wino, jest to woda. Wody tyle, żeby to miało w czym do miękkości się udusić. Jak damy za mało, to się może przypalić, a jak damy za dużo, to zawsze możemy tę wodę odparować. Więc teraz przykrywamy i czekamy jakieś 30-40 minut. Upływ czasu w naszych programach znaczony jest zdejmowaniem pokrywek z naczyń. No więc minęło mniej więcej 40 minut. Pokrywkę można zdjąć. No i ogląd sytuacji. Ogląd sytuacji, która wygląda wspaniale, bo mamy jednorodny, gęsty sos. To wszystko się wymieszało. Zobaczcie, pod wpływem temperatury otworzyła się kora cynamonu i aromatem wypełniła całe danie. Teraz do środka trzeba wrzucić daktyle. Daktyle zbiera się w grudniu, dlatego też nie ma na tych palmach takich wielkich, osłoniętych siatkami przed muchami kiści daktyli. Te daktyle są trochę suche, no więc będą jakieś 10 minut potrzebowały. Ja je pozbawiłem wcześniej pestek, co nie jest bardzo skomplikowane. Pokażę Wam, jak to się robi. No, po prostu się nacina, wyjmuje pestkę, ale też zagląda do środka, ponieważ w daktylach mogą być robaki, więc jeśli nie chcecie przyjmować białka zwierzęcego z niekontrolowanych źródeł, to sprawdzajcie. I teraz niech one się zanurzą w tym. Dodamy temu jeszcze ciut wody, dosłownie taki mały chluścik. I czynność, którą muszę jeszcze wykonać, to mianowicie posiekać zieleninę. No jej jest tutaj ogrom. W takich pęczkach sprzedają to z oazowych plantacji, więc pozwólcie, że to posiekam, dodam, żeby ona zmiękła. Nie posypujemy tego pietruszką na końcu, bo będziemy to posypywać czymś innym. Ona ma stanowić integralną część sosu. I teraz jeszcze jeden składnik. Miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się Jardin d'Eden, czyli ogród Edenu.
No i mamy tutaj przeróżnego rodzaju wyroby z daktyli, bo daktyle to nie tylko owoce do jedzenia. No, tu mamy drzemy daktylowe, w tym wypadku dosmaczone imbirem, ale mamy coś jeszcze, coś, co będzie składnikiem tego. Rzecz doskonała w kuchni, mianowicie syrop z daktyli. Syrop z daktyli, który jest słodki, ale ma też taki lekko dymny posmaczek, jest być może trochę zbliżony w smaku do syropu klonowego, ale moim skromnym zdaniem nie wiem, czy nawet nie jest lepszy. I teraz tyle tego. Gotujemy już nie przykrywając. Chodzi tylko o to, by sos ostatecznie zgęstniał, by się zredukował i by daktyle trochę zmiękły. No one są oczywiście jadalne, ale jednak, żeby zgrały się z resztą członków drużyny tego sosu. Gotowe, proste i piękne. Syrop daktylowy widziałem u nas w sklepach z orientalną żywnością. Spróbujcie. Daktyle mają cudowne właściwości prozdrowotne. To też nie będę tutaj wam Wikipedii cytował, ani innych źródeł. Poczytajcie i przekonajcie się do tej wspaniałości. Wystarczy teraz to podać, ale jeszcze nie jeść, bo ostatnia rzecz do zrobienia. No dość sporo, bo to nie jest talerz, tylko półmisek. Co jest tą ostatnią rzeczą? Mianowicie trzeba wszystko posypać sezamem. Sezamem białym, uprażonym. Więc albo kupić prażony, tak jak my, na suku, albo po prostu na suchej patelni uprażyć sobie sezam. No i zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Tak, ogrody Edenu pewnie też takie uczty z takim jedzeniem zawierały. No to jest przecudne. To jest właśnie stąd. Zmieniliśmy rodzaj auta na terenowe. Swoją drogą zadziwiająca jest żywotność tych Land Cruiserów. Nasz miał na liczniku 900 000 kilometrów, ale to nie było aktualne wskazanie, bowiem nie działał prędkościomierz, a w samochodach starszego typu prędkościomierz oraz licznik kilometrów napędza jedna linka. Na razie jeszcze jest asfalcik, ale on zaraz się skończy. Zmierzamy, moi drodzy, tam. Granica z Algierią jest no mniej więcej 20 kilometrów, a to są góry Atlas, czyli to monumentalne pasmo, które ciągnie się przez Maroko, Algierię, by dotrzeć właśnie tutaj do Tunezji. Ono tu już dotarło wieki temu i stoi. Zatem zmierzamy tam. To jest Sahara, to jest Atlas. A za chwilę dalszy ciąg programu nastąpi. I hope. Szebika, czyli oaza zaliczana do kategorii oaz górskich. No nie leży ona w samych górach, ale tuż u ich podnóża. I jest bardziej zbieżna z wyobrażeniem o oazach, jakie powzięliśmy bardzo często jeszcze w dzieciństwie na podstawie lektur, książek przygodowych, które przecież były ilustrowane. Dlaczego? No dlatego, że jest to maleństwo zagubione w bezkresie. Z jednej strony jałowe ziemie górskie, z drugiej strony płaska jałowa Sahara. No ale jest tutaj życie. Musimy przyjrzeć się źródłu tegoż. Gdzie strumyk płynie zwolna? Płynie w oazie. Skąd strumyk spływa?
z gór Atlas. Tak naprawdę tam powyżej bije podziemne źródło. Woda wypływa na zewnątrz i dzięki temu to wszystko w tej kotlince powstało. Tam niżej mamy nawet wodospad całoroczny, no bo nie jesteśmy przecież tutaj w porze deszczowej. Ta trwa króciutko i jest bardzo skromna zresztą. Woda bardzo ciepła, nagrzana od kamieni, przez które płynie. Tam niżej turyści nawet dość często się kąpią, ale nie będę się kąpał. Temperatura powietrza to skromniutkie 42 w cieniu. Posiłek w oazowym stylu. Tym, którzy dopiero teraz włączyli ten program, spieszę wyjaśnić, że nie chodzi tu o ruch oazowy w Polsce, lecz o oazy na pustyni. Siedzimy pod takim wielkim namiotem, schowani przed słońcem, no i mam już co nieco przed sobą. No więc tak, meszłeja. Tę sałatkę z pieczonych, grillowanych jarzyn, papryki, bakłażanów już znacie. Omokhuria to jest coś, co nawet kiedyś w Tunezji robiłem, choć nie rozdrobniłem aż tak bardzo marchewki, bo to jest rzecz na bazie marchewki. Wielka miejscowa miłość, czyli tuńczyk z puszki, surowe jarzyny, miejscowe kiszonki, oliwki, jeszcze więcej tuńczyka, harissa, no i brik. No i brik, który ma dodatek ziół. Nie, on jest ziołami posypany. Nie, zioła są w środku, tak. A poza tym pewnie, tak jak wszędzie, jajko, ziemniaki, kapary i tuńczyk. Zacznę od tej sałatki, czyli od marchewki. Trzeba ją obowiązkowo wymieszać z harissą. Jakby w przedszkolach dawali taką marchewkę, to kochalibyśmy ją pewnie bardziej. Co jeszcze chciałem dzisiaj wam pokazać? No przede wszystkim chciałem wam pokazać, że oaza nie jedno ma imię i nie jeden ma wygląd. A potem jeszcze będzie jagnięcina, no ale już nie będę sam sobie robił konkurencji. Spożywamy, jedziemy. No dobra, nie można być zazdrosnym. No, nie miałem paru godzin, by w podobny sposób jagnięcinę przygotować, ale trzeba to pokazać, no bo przygotowywana niezwykle. W naczyniu glinianym, w dodatku którego żywot jest tylko jednokrotny, bo to jest zamknięte naczynie. I potem po upieczeniu jagnięciny z przyprawami we własnym sosie, jak widzieliście, to naczynie się niszczy. Ale mięso w ten sposób upieczone jest absolutnie fantastyczne, rozpływające się w ustach. Do tego trochę kuskusu, jeden ziemniaczek. La poezja. Teraz już rozumiecie doskonale, dlaczego zmieniliśmy auto.
Przy górach Atlas, przy górskiej oazie mieliśmy pustynię kamienistą. Potem słone jezioro, wszakże nie był to wielki szot. Tutaj słonych, wyschniętych jezior nie brakuje. Potem był piasek twardy, skamieniały, zestalony. A potem pustynia całkowicie piaszczysta, no i wydmy, które musieliśmy pokonać, by dojechać właśnie tutaj. Czy to jest kolejna oaza? No nie. Chyba że nazwiemy ją oazą turystycznych pielgrzymek.